Zacznijmy od opowiedzenia o początkach mojej historii z Chinami. Będąc na drugim roku studiów ekonomicznych w Krakowie, wyjechałam na wolontariat z ISEC do Pekinu. Przez 6 tygodni uczyłam języka angielskiego w chińskich przedszkolach. I właśnie tam poznałam Dellę, Chinkę z grupy etnicznej Mongołów. Od razu się zaprzyjaźniłyśmy. Della mieszkała przez kilka miesięcy w USA. Świetnie posługiwała się językiem angielskim i również była nauczycielką. Od samego początku znalazłyśmy wspólny język, a za każdym razem, gdy odwiedzałam Chiny, starałam się z nią spotkać. W 2016 roku razem z Nikolasem zamieszkaliśmy u niej w Mongolii wewnętrznej na 3 miesiące. Della prowadziła tam własną szkołę angielskiego, a my pracowaliśmy dla niej. Było to niesamowite doświadczenie, ponieważ byliśmy jedynymi obcokrajowcami w tym mieście i spędzaliśmy wiele czasu z Chińczykami, z którymi również się zaprzyjaźniliśmy. Po naszym ostatnim pobycie w Chinach w 2019 roku straciłam kontakt z Dellą, ponieważ moje konto na WeChat, chińskim komunikatorze przypominającym Facebooka, zostało zablokowane, a to właśnie przez WeChat utrzymywałam z nią łączność. W tym roku, gdy zaczęliśmy organizować naszą podróż do Chin, wiedziałam, że muszę odnaleźć moją przyjaciółkę. Po kilku dniach przeszukiwania skrzynki pocztowej udało mi się znaleźć stary adres e-mail Delli i nawiązać z nią kontakt. Razem z Nikolasem postanowiliśmy, że jeśli wracamy do Chin, koniecznie musimy ją odwiedzić. Dlatego teraz zapraszam Was do obejrzenia naszego vloga z Mongolii wewnętrznej, miejsca, które kiedyś było naszym drugim domem i które wciąż zajmuje szczególne miejsce w naszych sercach. Okay, one more time. Hello. Okay, this is my brother's friend. Oh my god, you didn't change. You're actually younger. You look younger. You look younger. It's because of your younger fiancé. Yeah, probably. Nagrywasz? Oczywiście, od To początku. jest Della. This is Della, my best friend from China. Yeah. We met after 6 years. 6 years of no Yeah. talking because I didn't have the WeChat account. It was blocked. I couldn't get into the WeChat, and now here we are in Puglia. Yeah. Finally again. And she said I look younger. I'm fucking happy. Because she's getting married. She's gonna get married. Yes. Oh my god, it didn't change, Tonglia. When did you come here last time? 6 years Yeah. ago. I stayed there for 3 months, and I was texting you guys all the time. Really? I'm in America. Like, where are you guys? Let's meet. Oh my gosh. But how are you texting Because us? the last time I was Through talking WeChat? Yeah, through WeChat. But you got my QQ and you got my WeChat account. That's amazing. Yeah, it's just like I was searching and searching and searching, and I said, fuck, I will try and put this email account on the WeChat and let's try. And I told you like this. So this is the thing make me understand. If someone wants to find you, he'll find you finally. Yeah, that's what I thought. Because you know, There's no other excuses. we know we thought that we go to Holingole and we knock the door of your parents. We thought to do this. Słuchajcie, kochani, poznajcie brata Delli, to jest Hongwei, który współprowadzi tutaj bar. Bar w języku chińskim się nazywa Jiuba. Uwaga, próbujemy teraz nowość. Della, what's that? It's a stomach of a cow. Yeah? It's young. 说学英文有，但是能学到 How is it, Nico? 跟口语要正宗，因为在我的这个里面是什么？孩子不需要学。 It's good You sure? because of the sauce. 我用什么告诉你，我醉了酒？乌兰巴托的夜那么静，那么静，让云都听不到。 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
In Mongolian language means let's drink. Na zdrowie! Na zdrowie!欢迎来到我的狗屋啊！I want to show off. Come on. This is a gift. 不用脱鞋。Boyfriend gave me Wait. this. Yeah, here. 3,500 RMB a gift. You know, Dyson, this is very popular in Poland Yeah. as well. I think everywhere. I don't have this. He didn't give me this gift. You see it? But what's that, Della? 七夕 gift. But what's Cheese. that? What do you do with this? Hair dryer. Ah, and you paid so much for the fucking hair dryer. I didn't pay for that. My boyfriend did. $500, yes? Kind of. Bona, jesteśmy w mieszkaniu Deli. To znaczy ona tutaj żyje przez weekendy, bo pracuje w Tongliao. Ale o Deli będziemy mówili później w jej mieście, bo jedziemy do jej miasta za 2 A dni. messy room, but it's a real one. Tak wyglądają wynajmowane mieszkania w Chinach. Ej, so how much do you pay for this? 1,300 per month. Yuan. 对。 1300 juanów, czyli około 700 zł na miesiąc. Bukui. Buły. 你穿这个。 Buły. I feel like life is a miracle. I met her at the beginning. She was a student. So she was working as a volunteer for free. But she's very active. She loves kids. She's very friendly. And our foreign teacher, they're like, so I tell her, work for us. Then we become good friends for 10 years. Yeah, More than 10 years. yeah. Then she get married. A French guy. I love this guy too. And I feel like I'm very happy every time you guys come to see me, because my hometown is not a place to go there easily. Yeah, you know, You every transfer. time we're in China, we come visit you. 对 Yeah, 2019, in Yeah. 2016. 对 you transfer a lot just for seeing me. Yeah, That's love. yeah. That's friendship. That's the relatives we choose each other Yeah. Of course. in whole life. So yeah, I think that's something I need to cherish in my whole life. Dzisiaj w sumie w śniadanie jechamy najpyszniejszą rzecz ever. Powiedziałam Deli, że chcę to jeść, że ma nas zabrać tam. I wanna look beautiful on YouTube. You look beautiful. Tell me, what's the name of this pancake? 春饼， Chunbing. 大 Słuchajcie, 姐 macie 大姐春饼。 takie przepyszne placuszki, takie naleśniki bardzo, bardzo cienkie, o. I dodajecie sobie do tego 看我， tudosy, czyli ziemniaki takie pokrojone i mięsko wieprzowina w takim sosie mocnym, słonym i jeszcze do tego kolendra i cebulka i to jest najpyszniejsza rzecz ever. We are going to see your 对， apartment. That is a glorious residence. That's the name. 粤西泰丰粤西台。This is kind of not the best, but good. Yeah, but it has a very good name. Glorious. 哦， Della kupiła w 2017 roku apartament. Ma 90 m2, więc bardzo dużo. Tutaj w Tongliao. Tongliao miasto ma w ogóle jest bardzo małym miastem, jak to mówią Chińczycy, to nam wczoraj na imprezie powiedzieli, bo ma tylko 700 000 mieszkańców. Yeah, I'm saying that Tongliao is a very small town, only 700,000 people living here. There. Is this one? Who brought it to you? No, I don't know. Della tutaj nie mieszka, więc nie wie jak złożyć swój dom. Okej, Now I can understand why you're not here. Welcome to our home. It's a nice one. 17 piętro. 17th floor. 对，17楼。 How many square meters? 105. 105。 105. 这是 There are stairs. Three Oh. houses. this is the main bedroom. Ah, this is nice. You have the view. Oh, nice view. Yeah.
That's right. But you bought it for an investment, or you thought For living. You thought you're gonna live here. Yeah. But it changed, yeah. Yeah. Bella tutaj nie mieszka, ponieważ jej praca jest, że tak powiem, na drugim krańcu miasta, więc woli wynajmować kawalerkę za 1300 juanów, niż mieszkać tutaj i wszystko po prostu, ten cały nowy apartament, że tak powiem, go kończyć, ponieważ ona już tutaj nie będzie chciała mieszkać w Tongbao. Dlaczego to powiem później, po prostu ma już narzeczonego, mają wyjechać do innego miasta, także teraz chcę to sprzedać. You bought it in 2017, so 1 square meter cost by that time 5,400 or 300, I Yeah. don't remember. Czyli mniej więcej 1 metr kwadratowy kosztował 2800 zł, coś takiego. And But now, now the highest price for this building Yeah. is 8,000. 8,000, yeah. Czyli teraz by dostała za to około 4200, 300 za metr kwadratowy. So now you want to sell it, yes? Yeah, yeah. So you're gonna earn the money from the thanks to this. I think so. And how much you took the credit for how many years? 25. 25 years. And per month, how much you pay? 2,200. Yuan. Bella jest nauczycielką. You're not gonna go there? No. Hello. Dzieci widzą pierwszy raz obcokrajowców i tak reagują. Robimy spotkanie takie. My tutaj jesteśmy atrakcją zawsze w Chinach, bo dzieci jak przychodzą, robią zdjęcia. Ela umie języka angielskiego, więc jej pomagamy troszeczkę w promocji jej szkoły. Chyba nie ma jeszcze do takiego kraju. Naprawdę daleko. Tu bardzo możliwe, że pierwszy raz ich widzą obcokrajowców. 你们第一次看外国人？第一次？啊 ，OK， Idziemy dzisiaj na 火锅。吃什么？吃火锅，吃什么？吃牛肉，吃羊肉。 Czyli na gorącą zupę. Nie, hot pot. Hot pot. Hot pot. Hot pot. Hot pot po polsku? Hot pot po polsku. Gorący garnek. Pot. Tutaj pewnie już macie dość chińskiego jedzenia. Ale tak naprawdę tutaj w wewnętrznej Mongolii my żyjemy życiem naszych przyjaciół, naszej przyjaciółki Delhi. Także to jest absolutnie nieturystyczny wyjazd. Oh, we have to wait? 1 minute. Okej. Więc tak naprawdę macie obraz tego, jak Chińczycy tutaj żyją. Jak widzicie, najważniejszym hobby cały czas jest jedzenie. To jest największy aspekt w ich życiu. This one is spicy, this one is not spicy. Okay, and what did you order? 2 plates of lamb, 1 plate of beef, and some vegetables, some tofu you like, and some mushrooms. A,这个是chama.谢谢. Dania przyszły. Proszę bardzo. 羊肉，这个是牛手，这个。Pierwsze sobie takie sosy zrobiliśmy. Tam jest orzechowy sos. Wszystko tam jest, kolendra, czosnek. I like garlic. I got lots of garlic. Yeah, I know, I love garlic as well. Chciałam jeszcze na dzisiejszy koniec dnia powiedzieć, ile ten hot pot nas kosztował. Znaczy, tak naprawdę my jak jesteśmy tutaj u Delhi, nigdy nic nie płacimy, bo taka jest chińska gościnność. Hey, Tutaj guys. nie, po prostu ona nic nam nie pozwala zapłacić. Płacimy tylko nasze samoloty przyjeżdżając tutaj. Także słuchajcie, taki hot pot, jesteśmy w czwórkę. Kosztował 350 juanów, czyli 200, nawet nie 200 całe złotych. A było tutaj 6 piw i jedną bajdzią. Bajdzią to jest chińska wódka, która sama kosztowała $10. Więc samo jedzenie praktycznie kosztowało $35 jakieś. Chinese vodka. Więc naprawdę, a mieliśmy tu wszystko, naprawdę, dużo tego było. Widzieliście, ile tu jest dań. Jedzenie w Chinach jest tanie. But also I think it's like the food in China is not so expensive, but also your wages didn't increase.
after COVID. The pay that you get actually it decreased. So maybe that's why also the food is the same Not getting price. higher. It's not getting higher. Jesteśmy już w pociągu. To był najlepszy pomysł, żeby wziąć łóżka tutaj, bo spaliśmy tylko dzisiaj 3 godziny. Także do Hualingol mamy. We have 4 hours or 5 hours to Hualingol? 4 hours. So it will be a good sleep. Yeah? Yeah. This was the best idea to have a hard sleeper. Trust me. Yeah, thank you so much. Dojechaliśmy do Hualingol, spaliśmy całą drogę. Słuchajcie, i odebrała nas nasza najmłodsza dziewczynka, jak byliśmy tutaj 8 lat temu. Jak uczyliśmy angielskiego, ona miała 2 lata, Daisy. Teraz ma już 11. 去，他说这120都没必要去了，还花着钱，直接就那啥的送走得了。然后那啥。 To jest Daisy, nasza najmłodsza dziewczynka, którą uczyliśmy angielskiego tutaj 7 lat temu? 8 lat temu, nie pamiętam. Miała wtedy 3 latka. And you were 3 years old. 3 years old when we met you for the first time. Yeah? And now you are? 12 years old. 12. Okay. 12 years old. So she was 4 almost, yeah? So we were here Little Daisy 9 become years big ago. Daisy now. In 2016, yeah? 可以了，已经很大了。 Okay. Dojechaliśmy do mieszkania Deli, także Della wynajmuje w Hualingole mieszkanie razem z jej mężem. Także voilà, jesteśmy na miejscu. Kolejne mieszkanie, które zobaczycie. This is the 60栋小区. This area is the biggest 小区 in Hualingol. 小区 with the mean district. 对 Huh. They got 60 buildings. 60 buildings here. 对 So Okay. my number is 38. Ah, okay. Ulo. Oh my god. Daisy, this is too heavy for you. Oh, this is so cute. It's pretty big, huh? So where do we sleep? This room. Which one? This room. This is our room. Kitchen over there. Perfect. Jesteśmy teraz w Shizhongxin, czyli w centrum Hualingol. My tu mieszkaliśmy przez 3 miesiące, naprawdę. Byliśmy tutaj nauczycielami angielskiego w Delhi szkole. Mieszkaliśmy zaraz tutaj w tym budynku. A teraz idziemy do Delhi rodziców. W sumie dzisiaj tylko będzie jej mama. Zaprosiła nas na lunch, także pokażę wam, jak żyją jej rodzice. Ale tak, mieszkaliśmy tutaj, naprawdę tutaj bardzo, bardzo mało ludzi widziało obcokrajowców. Więc zawsze jak wychodziliśmy, wiecie, na początku to było spoko, wszyscy chcieli zdjęcia z nami robić, byliśmy tacy radośni, ale jak już był po miesiącu, my już mieliśmy tak dość. Ja wychodziłam zawsze w czapce z daszkiem, z okularami i jeszcze kaptur dawałam, żeby po prostu ludzie nie rozpoznawali, że jestem obcokrajowcem. Bo to jest takie niby dla nas duże, 70 000 miasteczko, ale tutaj w Chinach to jest małe miasteczko. Takie były czasy, przetrwaliśmy 3 miesiące, ale już bym do tego nie wróciła. Słuchajcie, tutaj jest mama Deli, przygotowała nam ulubione danie, zaraz wam pokażę. Ona przepysznie gotuje. Także tutaj mieszkają i też chcę wam powiedzieć, że Della i jej rodzina, oni są z grupy etnicznej Mongutsu.
czyli są Mongolian. że tak powiem, Mongołami. Ale przez to, że język niestety zanika tutaj, wszyscy już mówią chińskim, jej rodzice mówią po mongolsku, ona też umie, ale jej brat rozumie, już nie mówi na przykład tak dużo. Niestety w szkołach już nie uczą się języka mongolskiego. Della wychodzi za mąż w listopadzie. You will get married in November, yeah? 2nd of November. The 2nd of November, and we can't be here, unfortunately. But I wanted to talk about your wedding because it's very interesting for us. So we will have wedding at your husband's place. 对 So who pays for the wedding? his family. Okay, it's all the time like this in China, or No. Like, if, for example, if me and my boyfriend, we're in the same town, like we're all in Hualingolo. Yeah. So we have one big wedding. So my family will pay for the table, like from our side. Like Okay. my friends, my relatives Yeah. sit on this table, so we pay for this table. Okay. And his family will pay for his side. Oh, But okay. now it's like we're going to have just one wedding Yeah. at his hometown, so he's gonna pay for it. But you will have all your relatives there as well, yeah? Not all of them, but some of my relatives and friends will go there. So you will Just have how some. many people on your wedding? Now he booked 25 tables. So how many people? Each table like 10 people at, on one table. Oh gosh. So 250 people, more or less, At least. at least. Like How much does it like, cost such a wedding? It depends on. You can choose to have the expensive food or choose to have the cheaper food. Yeah. By us, now his family is planning like each table around 2,000 Chinese yuan 2,000 Chinese yuan. per table. Okay. And the whole night you will have the food? Just the wedding ceremony and then dinner. It's totally like 2 hours. Ah, so it's only 2 hours. And then what do you do? Where do you go? Then relatives go home, friends go home. Ah, okay. and, You don't dance or You don't dance. no, you don't party, no? we can party at the new house. Okay. But just some very close friends and relatives, Okay. not like everybody down there. Yeah. And talk about, I want to hear about Tsaili. What is it? Tsaili, okay, I will say it in Polish because I know the word in Polish. Maybe it's in English, I don't know the word. Tsaili to jest posag. W tradycji chińskiej normalnie żona, rodzice męża muszą dać posag tutaj rodzicom Delli. But your parents, they don't want Tsaili, yeah? Some families they will ask for Tsaili. Yeah. But But your mother said that she's happy that you are getting married. Jak Della miała chłopaka z Ameryki, to mama by na pewno poprosiła o jak mniej więcej $50,000 od rodziny tego Amerykanina, żeby po prostu w razie czego, gdyby się coś stało w Ameryce, ona będzie tam sama bez swojej rodziny, żeby po prostu miała zabezpieczenie. Także to jest Tsaili właśnie po chińsku. Tutaj w Hualingol największą atrakcją jest, uwaga, największy tutaj pomnik Chingis Khana i jego syna. Wydaje mi się, że tak dużego pomnika statuły nie ma nawet w Mongolii, ale nie jestem pewna. To tak mi mówią tutaj Chińczycy. Także tutaj macie Chingis Khana i jest nie wiem ile, ze 100 tych żołnierzy, nie? Chingis Khana, jak nie więcej. Chyba tak. Jesteśmy w knajpie, tutaj dzisiaj zaprosiła nas mama Daisy i dali nam, słuchajcie, za darmo kraby do jedzenia, także no.这个是Della 老公。对。你叫什么名字？史瑞涛。哦。瑞好，OK，słuchajcie, więc to jest
narzeczony Delhi, voilà, poznaliśmy go też dzisiaj, pierwszy raz. Także idziemy na kolację, gdzie czeka na nas 13 osób. Tu już czeka taksówka, ale Niko lata dronem, ale jest bardzo, bardzo fajny. Cieszę się, że ma takiego chłopaka. Della Huolingwole, it has a big industry, like people, what do the people do here? But my question is, the Huolingwole, you have mines? 对 So Like how, people work a lot as workers. They Yeah. work to like his job. Yeah. His job is something about TNT. You know, if you find some mines and coals down ground, yeah, you have to blow it up. Yeah. Like the bomb, and you can see what is it. so the people here in Huolingwole, they have nice jobs, yeah? Yeah, like they got very nice paid. People here for government, for like as workers, or no matter what, they can earn more than the places just around us, you know. Than in So- Tonglea, for example, yeah? 对， so people And Tonglea say, is a bigger city, much 对， bigger 是 city. 的。So people say Huolingwole belongs to Tonglea, Yeah. but Huolingwole is a like a single unique rich guy Yeah. place. A lot of people, they are very rich. Okay, and you said the average income? Average income here is like much higher than people in Tonglea. For example, people in Tonglea, their average income is like 3,000 to 4,000 per month. Yuan. Yuan. That's not a lot, yeah. Yeah, but here it's like if you work for government and you're like just as a normal worker or a normal government Yeah. officer, something like that, you earn like 6,000 to 8,000 per month. Mm. That's much higher than In Tonglea. 对。 Okay. 走不了。我的老公。你的老公。 Więc dzisiaj mamy, słuchajcie, w Chinach jest bardzo popularne, że po prostu wynajmują w restauracji pokój i mamy cały jeden pokój dla siebie, tylko my tutaj. I idzie bajdzio, i będzie dziś tutaj. I piją bajdzio, tutaj jest bajdzio w szklance, czekajcie, czyli wódkę. 一姐，你不喝白酒啊？欢迎你们来到中国，以后也希望你们常来中国。记得在中国有一个好朋友叫李辉，我知道，谢谢你，敬你们一杯。谢谢。我干了，你们随意。拥抱，拥抱，拥抱是拥抱。 Chłopaki sprawdzają wszystkie pieniądze. 我辉哥搁上摸那个盲人点儿，什么？我感觉好像他们没有啊。 Słuchajcie, po tym takim dużym posiłku, że tak powiem, teraz idziemy do KTV. Wiecie, że Chińczycy uwielbiają KTV, uwielbiają śpiewać, także jak mają gości, to zawsze ich zapraszają do KTV. Także idziemy, nie? We go to KTV. I chciałam wam jeszcze powiedzieć, że kto w ogóle za to płaci, za takie dania, bo to nie jest tak, że każdy za siebie płaci. Nigdy He w wants the Chinach video too. praktycznie nie jest tak, że każdy płaci za siebie. Zawsze jest jedna osoba, która płaci za wszystko. He wants in the video too. Hey, Come on. it's all the time like in China that one person pays for everything. You never share. Very seldom. Very rarely. Very rarely. Tak, naprawdę bardzo, bardzo rzadko jest tak, żeby dzielili rachunki w 哪个车 H9 HDR, H5 w kawiarni. Także dzisiaj na przykład płacił przyjaciel Delhi, bo chciał nas przywitać i tam było 13 osób, więc on dzisiaj płaci za wszystko, za taki posiłek dla nas wszystkich i jeszcze za KTV będzie płacił. I can explain. Okay, explain. Like here in China, we got best friends over here together. So like tonight, it's I am the one who charges everything. So I will pay for everything, like Yeah. dinner and karaoke. Yeah, but because we are your friends. 对 and actually we should pay tonight, but 马哲 German. Yeah, your friend? 对 he's my friend, been 30 years. So he says he wants to do this tonight, buy dinner and also pay for karaoke. Yeah. So I'm saying actually we should pay for karaoke because we got two friends coming, Mingzi and Oh, another yeah. friend. But he said it's okay, just be happy, relax. Very close friends do like this. Yeah, yeah. They wanna It's the pay Chinese for- culture. 对对中文文化，对，对不对？买单。买单。好的，So 现在我们去 На здоровье. No. На здоровье. 然后你们
好不容易来一次，像这个。 Na karaoke oczywiście muszą być zawsze szkłego, czyli owoce. Arbuzy zazwyczaj jedzą i oczywiście słonecznik. Teraz będziemy wybierać piosenkę. Północ, 12 w nocy. Słuchajcie, pomyślcie sobie, że nigdy nie widzieliśmy 10 lat. Mieliśmy się z nią spotkać w Pekinie, ale ona w ten dzień, kiedy my przylecieliśmy, to ona miała samolot, bo mieszkała gdzie indziej i dzisiaj się okazało, że ona jest w Polingole, że przyjechała też dzisiaj i po 10 latach się widzimy. Yeah, tomorrow. 你要说什么？ I love you。 Dzisiaj trzecia restauracja. Dzisiaj byliśmy na śniadaniu w knajpie. O 3:00 skończyliśmy jeść lunch i jest godzina, kochani, 6:30 i idziemy na kolejne jedzenie. Ja nie wiem ile kilo przytałam tutaj. 楼上， O, może是你? 对，就是我。好巧。你好，你好。Hi in English。玩的咋样啊？开心吗？开心吗？开心。你呢？你上哪儿去了？想我了吗？ Rodzice tutaj Deli, tata Deli uczy właśnie grania na instrumentach tradycyjnych, na flecie. He is learning playing traditional flute, yeah? And he is teaching like the Mongolian songs. More Mongolian or Chinese as well? Both of them. Both of them. A mama tutaj Deli uczyła przez 12 lat w szkole też mongolskiego, więc voilà, tutaj macie przykład właśnie rodziny z Mongolii wewnętrznej. Kończymy naszego vloga, wyjeżdżamy z Wolingol. Mieliśmy brać pociąg, ale okazało się, że pociąg nie jedzie i Dela załatwiła nam tak zwane takie jak gdyby BlaBlaCar, także jesteśmy tutaj w 7 osób i jedziemy do Tongliao, z Tongliao będziemy mieli szybki pociąg do Pekinu. Także te 4 dni były naprawdę tak intensywne. Cała nasza podróż teraz w Chinach była mega intensywna, ale te 4 dni ostatnie po prostu tak naprawdę ludzie tutaj są niesamowici. Szczerze powiem wam, że myślę, że przebili polską gościnność. Naprawdę nigdy nie byłam chyba tak dobrze ugoszczona jak właśnie tutaj w Chinach, u Deli. Także no, na pewno tu wrócimy i nie za 5 lat, a może wcześniej. Mam nadzieję, że vlog wam przypadł do gustu. Dajcie znać w komentarzach, jak się wam podobało i zapraszam oczywiście łapki w górę, komentarze i subskrybujcie.